Stepan Bandera to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci XX wieku. Jego nazwisko budzi skrajne emocje i dzieli narody. Dla wielu Ukraińców jest bohaterem, symbolem walki o niepodległość. Dla Polaków bezwzględnym zbrodniarzem odpowiedzialnym za masowe mordy na ludności cywilnej. Dlaczego Bandera stał się tak ikoniczną, a zarazem budzącą odrazę postacią? Jakie zbrodnie mu się zarzuca i dlaczego w XXI wieku jego postać wciąż wywołuje polityczne napięcia między Polską a Ukrainą? Dziś przedstawimy historię Stepana Bandery, człowieka, który dla jednych jest narodowym męczennikiem, a dla innych symbolem bestialstwa i nacjonalistycznej nienawiści. Kim był Stepan Bandera? Stepan Bandera urodził się 1 stycznia 1909 roku w miejscowości Uchrynów Stary na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Był synem grekokatolickiego księdza, co miało wpływ na jego wychowanie i poglądy. Od najmłodszych lat wyrastał w atmosferze ukraińskiego nacjonalizmu, który w tamtym okresie rozwijał się na terenie Galicji Wschodniej. Po I wojnie światowej region ten znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej, co stało się dla ukraińskich nacjonalistów powodem do otwartego sprzeciwu. Polskie władze prowadziły politykę asymilacji, co spotykało się z radykalizacją części ukraińskiego społeczeństwa. Bandera już w młodości wykazywał się radykalizmem. Jako student Politechniki Lwowskiej zaangażował się w działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN, organizacji, której celem była niepodległość Ukrainy za wszelką cenę, także przez terror. OUN szybko stała się organizacją skrajnie nacjonalistyczną. Jej członkowie nie wahali się używać przemocy wobec tych, których uważali za wrogów. Celem ataków stali się Polacy, Żydzi oraz Ukraińcy, którzy nie podzielali ich radykalnych poglądów. Morderstwa polityczne i walka z Polakami. Stepan Bandera zdobył rozgłos w 1934 roku, kiedy jako jeden z organizatorów zamachu na polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego został skazany na karę śmierci. Ze względu na amnestię karę zamieniono na dożywocie. To wydarzenie było jasnym dowodem, że Bandera nie był jedynie ideologiem, był człowiekiem czynu, gotowym na skrajne metody. OUN w latach 30. przeprowadziła dziesiątki ataków terrorystycznych, zabijając polskich urzędników, wojskowych i osoby sprzeciwiające się ukraińskiej ideologii nacjonalistycznej. Wielu Polaków zaczęło postrzegać ukraiński nacjonalizm jako śmiertelne zagrożenie. Wybuch II wojny światowej otworzył przed Banderą nowe możliwości. Gdy Niemcy zaatakowały Polskę w 1939 roku, Bandera został zwolniony z więzienia i zaczął organizować nową, brutalniejszą działalność OUN. Kolaboracja z III Rzeszą. OUN początkowo widziała w Niemcach sojusznika w walce o niepodległość Ukrainy. Radykalni ukraińscy nacjonaliści uważali, że tylko przy wsparciu Hitlera możliwe będzie stworzenie własnego państwa. W 1941 roku, po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki, frakcja Bandery ogłosiła we Lwowie powstanie niepodległej Ukrainy. Wierzyli, że Niemcy zaakceptują ich deklarację, ale szybko się rozczarowali. Gestapo aresztowało Banderę, a jego współpracownicy zostali osadzeni w obozie Sachsenhausen. Mimo to OUN nadal współpracowała z Niemcami. Ukraińskie oddziały kolaboracyjne, takie jak bataliony Nachtigall i Roland, brały udział w niemieckich operacjach przeciwko Polakom i Sowietom. Jednym z najbardziej przerażających epizodów była rzeź we Lwowie w 1941 roku, gdzie ukraińskie bojówki dokonały brutalnych pogromów Żydów i Polaków. To właśnie wtedy na Ukrainie rozpoczęła się era krwawego terroru, który wkrótce miał osiągnąć swoje apogeum.
Rzeź Wołyńska – największa zbrodnia ukraińskich nacjonalistów. Jednym z najczarniejszych rozdziałów działalności OUN-B i UPA była Rzeź Wołyńska, która miała miejsce w latach 1943–1944. Była to zaplanowana akcja masowego ludobójstwa na Polakach mieszkających na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. UPA, czyli zbrojne ramię OUN-B, przeprowadziła skoordynowane ataki na polskie wsie. Metody, jakich używano, były wyjątkowo brutalne. Mordowano całe rodziny, nie oszczędzając kobiet, dzieci ani starców. Ofiary były palone żywcem, rozrywane końmi, torturowane w bestialski sposób. Liczbę zamordowanych Polaków szacuje się na od 50 do nawet 100 tysięcy ludzi, chociaż dokładna liczba ofiar nigdy nie została ustalona. To właśnie ta zbrodnia sprawiła, że dla Polaków Bandera i jego zwolennicy pozostają symbolem najgorszego barbarzyństwa. Dziedzictwo Bandery, bohater Ukrainy, wróg Polski. Po wojnie Bandera ukrywał się w Niemczech Zachodnich, gdzie kontynuował działalność polityczną. W 1959 roku został zamordowany w Monachium przez agenta KGB Bohdana Staszyńskiego. Jego postać nadal wywołuje skrajne emocje. W Polsce pamięć o nim budzi gniew i oburzenie, jest symbolem ludobójstwa i zdrady. Tymczasem w Ukrainie Bandera jest uważany za bohatera, zwłaszcza w zachodnich regionach kraju. W 2010 roku prezydent Wiktor Juszczenko nadał mu pośmiertnie tytuł bohatera Ukrainy, co wywołało ogromny sprzeciw Polski i Rosji. Bandera we współczesnej Ukrainie. Dziś Stepan Bandera pozostaje jedną z najbardziej podzielających postaci w Europie Wschodniej. Dla Polaków i Rosjan jest on symbolem brutalnego nacjonalizmu i odpowiedzialności za śmierć tysięcy niewinnych ludzi. Dla wielu Ukraińców, zwłaszcza tych z zachodnich regionów kraju, jest uosobieniem walki o wolność i niepodległość. Od lat 90., po upadku Związku Radzieckiego, Ukraina zaczęła stopniowo odbudowywać swoją tożsamość narodową. W ramach tego procesu postać Bandery została niejako wyczyszczona z zarzutów kolaboracji i przedstawiona jako niezłomny bojownik o suwerenność Ukrainy. Jego wizerunek pojawia się na plakatach, pomnikach, a nawet jako nazwy ulic w wielu ukraińskich miastach. W czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku postać Bandery ponownie zyskała na znaczeniu jako symbol oporu przeciwko Rosji. Wielu Ukraińców uznało go za inspirację do walki, mimo że jego działalność budzi kontrowersje. Jednak dla Polski ta narracja jest trudna do zaakceptowania. Jak można uznawać za bohatera człowieka, którego zwolennicy dokonali masowego ludobójstwa na Polakach? Pamięć o rzezi wołyńskiej jest żywa, zwłaszcza w rodzinach tych, których przodkowie zostali brutalnie zamordowani przez UPA. Co więcej, oficjalna narracja polskich władz jednoznacznie potępia działalność OUN-B i UPA, uznając rzeź wołyńską za zbrodnię ludobójstwa. Nie oznacza to jednak, że polski rząd nie wspiera Ukrainy w jej walce przeciwko Rosji. Wręcz przeciwnie. Od 2022 roku Polska jest jednym z największych sojuszników Ukrainy. Jednak kwestia Bandery i rzezi wołyńskiej pozostaje trudnym tematem, który dzieli oba narody. Czy możliwe jest pojednanie w sprawie Bandery? Jedyną drogą do pojednania jest pełne uznanie przez Ukrainę zbrodni UPA i potępienie ich działań. Jednak w sytuacji wojennej, gdy Bandera dla wielu Ukraińców stał się ikoną walki, jest to mało prawdopodobne. Fakty są jasne. OUN-B, której Bandera był liderem, dopuściła się masowych mordów na Polakach, Żydach i innych narodowościach. Rzeź wołyńska pozostaje jedną z najtragiczniejszych kart w historii Polski i Ukrainy.
Jeśli Ukraina chce budować zdrowe relacje z Polską, powinna zmierzyć się z tą przeszłością i przestać gloryfikować człowieka, który dla wielu jest symbolem nienawiści. A ty co sądzisz o Banderze? Bohater czy zbrodniarz? Daj znać w komentarzach.